i mam wielką przyjemność rozmawiać z osobą bardzo, bardzo wyjątkową. Pasjonatka nowych technologii, od 13 lat związana z branżą odnawialnych źródeł energii, uznana przez Forbes za jedną z najbardziej wpływowych kobiet na LinkedInie, fanka elektromobilności, razem ze mną Kasia Sobudka. Cześć Agnieszko. Cześć Kasiu, bardzo, bardzo mi miło, że się dzisiaj spotykamy i rozmawiamy o motoryzacji, która jest naszą domeną od wielu, wielu lat. Czy zauważasz wśród naszych wyborów motoryzacyjnych te, które skupiają się na ochronie środowiska? Jak wybieramy dzisiaj mobilność dla siebie? Czy idziemy w stronę tych najnowszych technologii, czy jednak się ich boimy i nie korzystamy? Zaczęło się tak kilkanaście lat temu, gdy zaczęliśmy patrzeć na samochody hybrydowe, które mają i silniki spalinowe, i silnik elektryczny. Powoli, gdy się startowało, jechało cichutko i też te samochody pozwalały jeździć taniej, bo to też jest jeden z głównych kierunków wyboru samochodów przez Polaków. Natomiast mniej więcej 5 lat temu pojawiły się samochody elektryczne. Natomiast to, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich 5 lat, z kilku modeli samochodów, niedużych, z małymi zasięgami, wszystkie koncerny samochodowe mają w swojej flocie nie tylko samochody hybrydowe, ale przede wszystkim samochody elektryczne. I można powiedzieć, że tak naprawdę są wszelkie typy, wszelkie modele tych samochodów. Po pierwsze nieduże miejskie samochodziki, po duże SUV-y, które też lubią kobiety, bo wiadomo, lubimy duże samochody, bo czujemy się w nich bezpieczniej, również zaczynają być elektryczne. Co nas kieruje? Jakie mamy motywacje, żeby taki samochód kupić? My w zeszłym roku poprosiliśmy Instytut Badawczy Minds and Roses o takie badanie na grupie blisko 2000 respondentów, gdzie zapytaliśmy, czy jako Polacy jesteśmy gotowi na elektromobilność. I muszę Ci powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona, bo kwestia ceny nie wystąpiła jako jeden z argumentów na nie tych samochodów i być może tutaj wchodzą w grę już różne formy korzystania z samochodów, czy to najmy długo- czy krótkoterminowe, czy choćby car sharing. Natomiast wielu z naszych respondentów mówiło o tym, że nie znają nikogo i to 77% z nich mówiło, że nie znają nikogo, kto jeździłby samochodem elektrycznym, więc takie bliskie poznanie tej technologii jest dla nich absolutnie niemożliwe. A druga rzecz to takie bardzo przyziemne sprawy, to znaczy ile wzrosną moje rachunki za prąd przy ładowaniu takiego samochodu, albo jak długo zajmie podróż z punktu A do punktu B, biorąc pod uwagę, że po drodze jest, nie wiem, 4-5 stacji szybkiego ładowania, jak długo będę ładować ten samochód, jaka jest kolejka do tego ładowania, jaka jest właśnie żywotność baterii, ile będę płacić rocznie za serwis takiego samochodu, więc te pytania oscylowały bardzo mocno wokół użytkowania samochodu, a nie samego sposobu jego sfinansowania. I Przykład Norwegii. Jak tam się stało, że tam samochody elektryczne są właśnie. takie popularne? Oczywiście pierwsi byli ci gadżeciarze, którzy chcieli pojeździć tymi samochodami. Oczywiście dotacje tutaj pomogły też sprowadzić te samochody na rynek, ale w pewnym czasie zaczęło się pojawiać tak, sąsiad ma jeden samochód, tu drugi sąsiad ma drugi samochód. Też bym chciał zmienić ten samochód. No to co, idę do salonu i kupuję samochód elektryczny. Często się zdarzało tak, że te osoby nie miały pojęcia w ogóle o ładowaniu, czy są wolne ładowarki, szybkie ładowarki, jakie są zasięgi, ale po prostu kupili, bo właśnie sąsiedzi mieli taki samochód i w związku z tym oni mogli zobaczyć, spróbować, porozmawiać i oni też dołączyli do takiego sąsiedzkiego klubu samochodów, kierowców samochodów elektrycznych. W miastach pojawiają się samochody do wynajmu na kilku minut, znaczy na minuty i zaczynają się pojawiać samochody elektryczne. Często się zdarza, że to jest ten pierwszy kontakt z samochodem elektrycznym, że można właśnie spróbować, usiąść, zobaczyć jak się nim jeździ, jakie jest przyspieszenie i jak to po prostu wygląda. Więc to jest taki namacalny sposób, ale to, czego brakuje w Polsce, to jest edukacja o elektromobilności, o samochodach elektrycznych, ale także o infrastrukturze do ładowania. dziś, jeżdżąc samochodem o silniku spalinowym, nie zastanawiamy się nad tym, jak pokierować tą trasę, żeby dojechać choćby z Warszawy do Zakopanego czy do Trójmiasta. Powiedz, jak to z Twojego wygląda? Tak w praktyce wygląda korzystanie z samochodu elektrycznego, kiedy podróżujesz w czasie wolnym? Jeżdżąc po mieście jest super. Ja ładuję sobie w garażu, na noc jest naładowany, następnego dnia jadę sobie do pracy, korzystam z przywilejów takich jak Buspass, czyli w zakrokowanym mieście takim jak Warszawa oszczędzam kilkanaście minut na dojeździe. No, pewne wyzwania zaczynają się pojawiać przy dłuższych trasach. Tu już pojawia się pewne planowanie. Jako że
Muszę oczywiście ściągnąć odpowiednie aplikacje, przejrzeć, gdzie są ładowarki. Natomiast też to, co mogę powiedzieć, że wiele samochodów elektrycznych ma wbudowaną taką inteligentną nawigację. Czyli wpisując swoją finalną destynację, samochód planuje, na jakiej ładowarce możemy się naładować i przez ile czasu, Świetne. żeby komfortowo dojechać. Większym problemem do rozwoju stacji ładowania to są przyłącza energetyczne. Jakby wiele firm inwestuje w budowę sieci ładowania, ładowarek dużej mocy, natomiast jeszcze ta nasza sieć elektroenergetyczna. Nie mamy wystarczająco dużo prądu, żeby móc je zasilić. Prądu mamy, ale że jeszcze jakby przepisy związane z Okej. budową przyłączy powinny zostać trochę uelastycznione. Okej, czyli legislacja nie nadąża za tą technologią i tutaj też pewnie zmiany musiałyby następować bardziej W wielu dynamicznie. aspektach elektromobilności, począwszy od przyłączy do dotacji, zakupu samochodu, ich użytkowania, rozliczania, później rozliczania na przykład samochodów służbowych w domu. Tutaj jednak potrzebujemy, żeby prawo szybko się dostosowywało do potrzeb klientów, użytkowników. Czyli Twoim zdaniem elektromobilność dla nas kobiet jest bardzo przyjazna. W miastach to w zasadzie jest jedyny słuszny wybór. Kobiety uwielbiają samochody elektryczne. Dlaczego? Łatwość obsługi, to są głównie samochody jakby z automatyczną skrzynią biegów, więc nigdzie gdzieś tam nie musimy przyłączać Tak. tych biegów. Bardzo jeżdżą dynamicznie, tak przyjemnie, cicho, ale również zwracamy uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska. Samochody elektryczne, porównując w całym cyklu produkcji, użytkowania, nawet przy polskim miksie energetycznym, wychodzą bardziej przyjazne dla środowiska niż samochody spalinowe. Samochody elektryczne też wymagają mniejszego serwisu. Tak naprawdę wymienić filtr powietrza, hamulce i jakby ten serwis jest wszystko. o wiele prostszy. Więc tak, kobiety, nie tylko kobiety, ale kobiety bardzo lubią samochody elektryczne. Uważasz, że ta forma mobilności, którą dzisiaj mamy, gdzie każdy z nas ma swój samochód, w zasadzie na gospodarstwo domowe często przypadają 2 i więcej samochody, czy to jest taki trend, który się odwróci? To znaczy, czy będziemy bardziej skłonni do korzystania z mobilności jako usługi? To już się na pewno zmienia. Mieszkańcy dużych miast coraz bardziej pozbywają się swoich samochodów. Z różnych powodów oczywiście. Nie ma gdzie zaparkować, mają dobrą komunikację miejską. Są też inne środki transportu, dość kontrowersyjne hulajnogi, ale też Tak. czy rowery elektryczne, czy inne takie mniejsze, mikromobilnościowe środki transportu, gdzie wiele osób zaczyna z tego korzystać. Paryż promuje taką koncepcję miasta 15-minutowego. Tak. Chodzi o to, żebyśmy mieli w tym dystansie 15 minut wszystkie jakby instytucje, miejsca, które chcemy odwiedzić, po prostu w takim dystansie. I to może być czy pieszo, czy rowerem, czy nawet samochodem właśnie takim carsharingowym. Ta sama ilość samochodów elektrycznych, które zastąpią samochody spalinowego, nie rozwiąże problemu jakości życia w mieście. I tutaj odpowiednie właśnie zaprojektowanie tego całego systemu związanego z przemieszczaniem się po mieście jest kluczowe. Dla nas, Polaków, po nieruchomości zakup samochodu to jest drugi najważniejszy zakup w gospodarstwie domowym. Mamy tą własność, wydawałoby się, wypitą z mlekiem matki. Co to przyzwyczajenie może przełamać? Na pewno świadomość. Młode pokolenia już jakby nie chcą mieć tego samochodu, bo z tym Tak. się wiążą problemy. A to trzeba serwis, a to opony No tak. wymienić, a tu jakieś awarie. Nie, Tak. raczej jeżeli mają możliwość skorzystania z alternatywnych środków transportu, z tego korzystają. Ale rzeczywiście lubimy posiadać te samochody, posiadać samochody, po prostu mieć go w garażu i mieć to mój. Natomiast rzeczywiście nowe modele korzystania, nowe modele biznesowe takiego samochodu nam to pozwalają. Na przykład wynajem, czy krótkoterminowy, czy długoterminowy, czy na minuty, pozwala nam na taką możliwość łatwiejszego korzystania z tych samochodów. To jest w szczególności dla osób, które cenią swój czas. Jak Twoim zdaniem będzie wyglądać przyszłość motoryzacji? Oczywiście elektromobilność to jest bardzo, bardzo silny trend, już chyba nawet nie trend, tylko kierunek rozwoju branży, ale pytanie, co potem? Na pewno wprowadzanie
zyskanie autonomiczności się już dzieje tak naprawdę, ale czy będziemy tutaj jeździć śpiąc w tym samochodzie, to jest trudno powiedzieć. Na pewno pewne elementy autonomiczności, w szczególności w transporcie publicznym, już teraz są wprowadzane. Są linie na przykład w Holandii autobusowe, które przy wydzielonym pasie już teraz jeżdżą po odpowiedniej trasie, zabierając pasażerów. Jest to linia oczywiście bezobsługowa. Natomiast kwestią samej autonomiczności wiąże się wiele spraw takich związanych z etyką. Co się stanie, gdy będzie ten wypadek? No Co właśnie. się stanie kierowcy, czy jeżeli coś się stanie prawda, pieszym? Kto będzie za to odpowiadał? Więc mówi się też o innych paliwach oczywiście, jak wodór. Tak, tak. Jest to też duży temat, bardzo trudny i bardzo taki związany z kwestią bezpieczeństwa, bardzo wysoko nakładowy co do budowy stacji wodorowych, ale na pewno to też jest jeden z kierunków. Ja osobiście wierzę w taką dywersyfikację i paliw, i środków transportu. Wierzę również w bardziej taką efektywny transport publiczny, ale jak to będzie za 20 lat, to Poczekamy i Dokładnie. zobaczymy i przekonamy się, jak będzie wyglądać przyszłość. Mam jeszcze jedno pytanie o kobiety w motoryzacji. Powiedz, jak zachęcić młode dziewczyny do tego, żeby podążały naszą ścieżką i żeby do motoryzacji wchodziły? Po pierwsze, nie potrzeba mieć wykształcenia inżynierskiego, żeby pracować w motoryzacji czy w energetyce, bo jednak ja uważam, że te obecne kierunki są bardzo interdyscyplinarne Tak. i wymagają różnych umiejętności. Od umiejętności ścisłych, ale potem umiejętności miękkie, jak zaprojektować usługę, jak zaprojektować na przykład miejsce do ładowania. Też są sprawy związane, prawda, z prawem, regulacjami, legislacją, tematy związane z finansowaniem takich projektów. Kobiety często patrzą przez tą stronę użytkownika, tak żeby, No właśnie. żeby to było przyjemne No do właśnie, korzystania. wydaje się, że my jednak jesteśmy trochę bardziej empatyczni niż panowie. Dokładnie. Że zwracamy uwagę na te bolączki i chyba jesteśmy idealnym źródłem propagowania nowych technologii poprzez przybliżanie ich osobom, które mogą się tych technologii bać, czy właśnie chcą zmienić, czy może nawet nie chcą zmienić swoich nawyków, to chyba skuteczniej zrobimy to my, niż nasi Zdecydowanie. koledzy. Bardzo Ci dziękuję, Dziękuję Kasiu, bardzo. dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Dziękuję bardzo.